Muszę przyznać, że te krasnale to było jak dla mnie takie moje małe dzieci. To jest cudowne stworzyć coś na papierze, a potem artysta, rzeźbiarz, który to, widziałem tam zdjęcia, który to przekłożył w rzeźbę. Najpierw ta rzeźba była z gliny, tam ustalano poprawki. Natomiast kiedy zobaczyłem te krasnale tutaj przed siedzibą, byłem po prostu zachwycony, kiedy to właśnie ktoś przelewa ten projekt papierowy w rzeźbę. Pomysł krasnali, który tutaj mamy, powstał tak naprawdę w momencie przeprowadzki. Stwierdziliśmy, że mamy naprawdę grono bardzo kreatywnych pracowników i nie chcemy tworzyć sami krasnale. Nie chcieliśmy oddać tego do biura projektowego i dać to stworzyć. Dlatego powstał konkurs. W intranecie ogłosiliśmy, że szukamy projektu naszego kauflandowskiego krasnala. Dostaliśmy naprawdę bardzo dużo ofert, czy dużo projektów krasnali. Te projekty zostały wszystkie dokładnie przeanalizowane, każdy krasnal miał swoje imię, miał także również swoją historię. Postanowiłem, że też swojego krasnala narysuję, bo to chodziło o projekt. Akurat miałem wtedy troszeczkę więcej czasu, można było się pobawić. Ja dawałem, chyba 3 krasnale wysyłałem, to były 3 projekty. Natomiast u nas jury wybrało akurat te 3 krasnale, które ciągną torbę. To jest taki projekt, który był narysowany w domu. Moja małżonka też brała czynny udział. Oczywiście wszyscy wiemy, że krasnale gdzieś żyją wokół nas, więc trzeba było ubrać te wszystkie krasnale w jakąś historię, żeby ta historia była ciekawa. Na początku miał być to jeden krasnal, no ale chcieliśmy pokazać też, że jest jakaś historia wokół tej całej torby, więc postanowiłem, że to będą 3 krasnale. 2 krasnale ciągnęło torbę, no i jeszcze brakowało jakiegoś tam smaczku, czyli chodziło o to, żeby torba gdzieś tam się przedziurawiła i tak faktycznie jest. 3 krasnal ratuje pozostałych 2 i zbiera bodajże orzechy do tam swojego koszyka. Jedynym, co pozostało nam do zrobienia, to tak z takiej czysto rzeźbiarskiej pracy, to odtworzenie wyglądu papierowej torby. No i tę papierową torbę poszliśmy do sklepu Kauflandu, wzięliśmy stamtąd na wzór i załadowaliśmy torbę owocami i też te owoce dokładnie są odlane z brązu. Większość krasnoludków odlewamy w częściach. Jest to proces technologiczny jest taki, że żeby zrobić krasnala z rozłożonymi rękami, to ta forma musiałaby być wielkości 30 cm, tak? A jeśli obetniemy te ręce, to forma ma 20 cm i jakby to wpływa później, wielkość formy wpływa później na proces cały, czyli forma jest lżejsza, lepiej się ją wypala, łatwiej odlewa. No generalnie jest to z punktu widzenia technologicznego jest to łatwiejsze, jeśli się dzieli model. Zresztą wszystkie duże... Torby nie mogłeś podzielić. Torbę? Mogłem. Są nasze krasnale, które w nocy pewnie gdzieś sobie chodzą, czy logista, który jest odpowiedzialny za całą logistykę, może gdzieś tam w nocy stara się gdzieś tam pracować. Natomiast pozostałe krasnale, jeżeli chodzi o Centrusia, no to on pewnie tak jak reszta pracowników normalnie idzie spać, a marketek, tak samo jak nasze markety, w nocy są zamknięte, więc pewnie też nie pracuje.